Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy sobie, jak dobrze zaplanować oświetlenie w domu. Jak je zaprojektować, aby było nie tylko widno, ale ładnie i praktycznie. Porozmawiamy na temat tego, jak zaplanować oświetlenie w kuchni, salonie, łazience czy sypialni, jakie są rodzaje i barwy oświetlenia. Ja nazywam się Marek Suchowski, prowadzę stronę aranżacjawnętrz.pl, a na co dzień jestem projektantem wnętrz. Zapraszam. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy jedynym oświetleniem w domu była lampa na środku sufitu. Ewentualnie jak ktoś miał fantazję, dołożył sobie jeszcze kinkiety i to było tyle. Na szczęście na dzień dzisiejszy zwracamy bardzo dużą uwagę na projekt oświetlenia, na to, aby on był dobrze zrobiony, dobrze wykonany, abyśmy mieli dobrze rozplanowane w dobrych miejscach te lampy, w dobrych odległościach, ponieważ jest to niezmiernie istotne. Przy odpowiednim oświetleniu potrafimy uzyskać niesamowity klimat. Możemy podkreślić dany mebel, strukturę, sprawić tak, że się zrelaksujemy. Dlatego ważne jest, abyśmy wszystko dobrze przewidzieli, przemyśleli, gdzie jaki sprzęt będzie stał, gdzie będzie fotel, gdzie będzie sofa, gdzie będzie nasz stolik. Później do tego dojdę. Ale to jest istotne i istotne jest, abyśmy wiedzieli i zapamiętali, że mamy 3 rodzaje oświetlenia. Jest to światło główne, to jest oczywiste. Światło główne, które właśnie na tym suficie, powiedzmy, jest zainstalowane i oświetla nam całe pomieszczenie. Oświetla nam, powiedzmy, miejsce nad stolikiem kawowym czy nad stołem jadalnianym. Jest to takie oświetlenie, które włączamy, jak przychodzą do nas goście, tak żebyśmy mieli jasno, że jeżeli nam spadnie przysłowiowa soczewka, to ja zapalę to oświetlenie i będę ją umiał znaleźć. Nie chodzi oczywiście o to, abym ja zapalił jednym włącznikiem wszystkie oświetlenia w domu i miał nad stołem, nad stolikiem włączone lampy. Nie o to chodzi, żebyśmy mieli Las Vegas w domu, tylko żebyśmy mieli taką możliwość włączenia. To jest jedno, światło główne. Drugie, światło dekoracyjne. Niezmiernie istotne, kiedyś traktowane bardzo po macoszemu. Zmieniło się to na szczęście. Jest to oświetlenie, które może uwypuklić nam ciekawe aspekty naszego mieszkania. Tak jak wspomniałem, może wprowadzić nas w nastrój. Te oświetlenie robimy przede wszystkim, jak sama nazwa mówi, dekoracyjne, czyli aby coś udekorować, aby coś stworzyć, jakiś klimat. Możemy je schować, wkomponować gdzieś w sufit podwieszany, w jakąś wnękę, pod mebel, w mebel. Tak więc jest sporo możliwości. Kinkiety to też jest światło dekoracyjne, które może nam ozdobić dane miejsce lub jeżeli jest na jakiejś ścianie strukturalnej, tą strukturę. To jest drugi rodzaj. I trzeci rodzaj to jest światło robocze. Ja to tak nazywam robocze. A to nie chodzi o to, że tylko gdzieś przy stole jakimś roboczym jestem, to takie oświetlenie tam montuję. Nie. Światło robocze znajduje się na przykład w łazience. To jest oświetlenie przy lustrze. Robimy to tak, abyśmy mieli jasno w tym miejscu. Światło robocze to jest światło w kuchni nad blatem, przy biurku w jakimś gabinecie czy w pokoju dziecka. To jest światło robocze. Dlatego mamy, tak jak mówię, 3 rodzaje oświetlenia. Światło główne, dekoracyjne i światło robocze. Jak już to wiemy, to musimy jeszcze zdać sobie sprawę, że jakie mamy rodzaje oświetlenia. Ale to chodzi bardziej o oprawy. Bo jest rodzaj rozproszony i jest snop światła. Oświetlenie rozproszone. Zazwyczaj są to lampy sufitowe, gdzie są klosze lub teraz tak modne i często dawane żarówki, gołe żarówki, w cudzysłowie gołe żarówki. To daje nam rozproszone światła.
Wtedy właśnie oświetli nam większą połać powierzchni. Zazwyczaj jest to dawane nad stołem, nad stolikiem, gdzieś w części, gdzie chcemy oświetlić sobie bardziej miękko pomieszczenie. Światło te punktowe, tak jak sama nazwa mówi, daje nam punkt światła. Są to halogeny zazwyczaj lub na szynoprzewodzie, teraz też tak popularnym, tuby takie z punktami. Możemy je na szynoprzewód montować, możemy je do sufitu zamontować, ale chodzi o sam rodzaj oświetlenia. Jest to punkt, snop światła pada nam w jeden punkt, gdzieś dalej jest większy mrok. No dobrze, jeżeli wiemy, że mamy 3 rodzaje oświetlenia, jeżeli wiemy, jakie mamy rodzaje opraw, to teraz trzeba zadać sobie pytanie najważniejsze, gdzie to oświetlenie dać. No i to jest uzależnione od tego, jakie mamy pomieszczenie, jak ono jest duże, od funkcji tego pomieszczenia. Dlatego teraz chcę powiedzieć o tych najważniejszych, o tym, gdzie lampy należy dać w salonie, w kuchni, w łazience i w sypialni. To są te nasze najważniejsze takie pomieszczenia. Jeżeli chodzi o projekt oświetlenia salonu. Oczywiście zazwyczaj mamy jakąś sofę, narożnik, przy tym stolik kawowy. Robimy w ten sposób, aby nad tym stolikiem kawowym było oświetlenie. Może być to oświetlenie właśnie rozproszone, zazwyczaj takie jest, ale może też być punktowe. Czy rozproszone, czy punktowe, jest to uzależnione od tego, od wystroju w ogóle domu. Jaki to jest styl? No bo nie damy punktowych samych oświetleń, jeżeli my mamy styl angielski, prowansalski, tak? Tam aż się proszą żyrandole, glamour, no nie pasuje to. Tam się proszą żyrandole ładne, ozdobne. Dlatego to jest ważne, jaki jest rodzaj, jaka jest aranżacja całego wnętrza. Wtedy dopasowujemy te oprawy też do danego wnętrza. Jeżeli my w tym salonie mamy stolik kawowy, robimy oświetlenie tak, żeby oświetlało nam to miejsce, gdzie siedzimy i ten nasz stolik kawowy. Ale ważne, nie robimy w ten sposób, żeby nam to nie świeciło w oczy, tylko żeby było to obok nas. Powiedzmy, że w tym salonie też mamy stół jadalniany. Nad stołem aż się prosi, żeby była jakaś lampa. I zobaczcie, nad tym naszym stolikiem kawowym, nad tym naszym stołem, zazwyczaj jest to oddalone od siebie, mamy lampy. Możemy zrobić od razu 2 rzeczy, że to będzie lampa, która spełnia swoją rolę, czyli oświetla nam całość, ale też designerska jakaś. Może ona sama w sobie być ozdobą. I te 2 miejsca mamy już oświetlone. Ale dobrze. Powiedzmy, że między tym a tym jest kilka ładnych metrów nieraz odległości. W mieszkaniach zazwyczaj nie ma już takiej potrzeby. W domach częściej. Jeżeli faktycznie jest dosyć duża odległość, te źródła światła, ten żyrandol, który mamy, ta lampa nie jest kierunkowa i nie daje za dużo światła, to warto pomyśleć nad tym, aby dać może jakiś kinkiet jeszcze między stolikiem a stołem, może jakiś plafon na sufit. No tak, żeby to nam pasowało i żebyśmy te miejsce nie mieli tam wiecznego półmroku. Kolejną rzeczą w salonie, nad którą warto się zastanowić, często jest bagatelizowana, a niepotrzebnie, jest tak, że jeżeli mamy ten stolik nasz narożnik, naszą sofę, naprzeciwko zazwyczaj jest telewizor. I ludzie mówią, to już mi tam lampy nie potrzeba, no bo przecież tutaj jest nad stolikiem, jest dosyć jasno, po co? No tak, ale bardzo często jest w ten sposób, szczególnie jak są rodziny z małymi dziećmi, że te dzieci bawią się przed tym telewizorem, siedzą, nie wiem, układają klocki, my siedzimy na tej sofie naszej, no i co wtedy? Mamy skazywać je na półmrok? No niekoniecznie. Warto przemyśleć to, przewidzieć i postawić choćby lampę stojącą. Jeżeli nie chcemy już robić, czy nie mamy zrobionego światła takiego, które oświetli nam przed tym telewizorem naszego miejsca, no to postawmy lampę stojącą. Lampa stojąca sama w sobie może być dekoracyjna. Dobrze, pamiętajmy,
że to jest miejsce, w którym bardzo dużo przesiadujemy. Wieczorem przychodzimy, włączamy ten telewizor, fajnie by było zrobić nastrój. Jak go zrobić? Dzięki oświetleniu oczywiście. Jak go zrobić? Pomyślmy, aby gdzieś zamontować paski LEDowe. Czy to będzie jakaś wnęka, czy to będzie mebel, czy to będzie, jeżeli mamy kuchnię blisko, może to być w kuchni. Chodzi o to, żebyśmy mieli taką możliwość, że wieczorem jak usiądziemy, włączymy ten nasz telewizor, zapalę takie oświetlenie dodatkowe, robi się nastrój automatycznie. Druga rzecz, bardzo ważna też, nie ma takiego dysonansu, że jest telewizor i ciemno. Gdzieś obok pali się delikatne światło. Nie męczą się dzięki temu oczy. A przy okazji jest miło i mamy przyjemny nastrój. Dlatego mamy 3 rodzaje oświetlenia. W salonie wykorzystujemy przynajmniej 2. Światło główne i światło dekoracyjne. W kuchni projekt kuchni i projekt oświetlenia w kuchni jest niezmiernie ważny, ponieważ tam musimy mieć jasno, musimy mieć widno, musimy wiedzieć co i widzieć, co robimy na tym blacie kuchennym. Zazwyczaj robi się również światło główne, czyli na suficie. Jakieś oświetlenie, które oświetli nam całe to pomieszczenie. Ale, może Was zaskoczę, nie jest to konieczne. Bardzo ważne jest, abyśmy mieli oświetlony dobrze blat kuchenny. Blat kuchenny to jest podstawa w naszej kuchni i musi być dobrze oświetlone. Dlatego, jeżeli ja mam kuchnię w mieszkaniu albo w domu, ale nie jest ona za duża i ja zrobię sobie punktowe oświetlenie na suficie, takie, które oświetli mi bardzo dobrze ten blat, to nie mam już potrzeby montowania dodatkowego oświetlenia, które jeszcze oświetli mi całe pomieszczenie takim światłem rozproszonym. Co jest ważne w oświetleniu blatu kuchennego? Jeżeli robimy je na suficie, czyli takie punktowe, mogą to być halogeny, mogą to być tuby, robimy je zazwyczaj w odległości 90 cm od siebie, jeżeli to jest punktowe oświetlenie. Teraz ważne jest, abyśmy wiedzieli od ściany, w jakiej odległości dać daną lampę. Zazwyczaj blat jest 60 cm, to wiemy z poprzedniego odcinka. Zazwyczaj jest to odległość od 90 do 100 cm. Trzeba jednak koniecznie zwrócić uwagę na to, jakie mamy górne szafki, ponieważ te górne szafki trzeba otworzyć. Jeżeli ja mam tubę jakąś na suficie zamontowaną, to niestety zdarzają się takie błędy, że nie można frontu kuchennego otworzyć, bo lampa mi tutaj wisi. Jest to problem. Ale jeżeli mam te 90-100 cm od ściany taką lampę zamontowaną, szafki w standardzie, powiedzmy 30-35 cm głębokości szafka, szerokość 45 cm, to ten front spokojnie mi się otworzy. W kuchni warto również, jeżeli mamy szafki wiszące, górne, zrobić podświetlenie pod tymi szafkami. Na dzień dzisiejszy zazwyczaj wkomponowujemy tam pasek LEDowy. On bardzo ładnie, bardzo dobrze nam podświetli ten blat roboczy. Czyli będziemy mieli każdy kątek już tam ładnie oświetlony. W kuchni, jeżeli projektując oświetlenie, nie możemy zapomnieć też o oświetleniu dekoracyjnym. To jest miejsce, gdzie często zazwyczaj jest zaraz stół jadalniany, siadamy tam lub widzimy tą kuchnię z salonu. Warto pomyśleć o tym, aby gdzieś zrobić światło dekoracyjne. Jeżeli mamy wyspę, jakiś barek, można pasek LEDowy zamontować pod blatem. Ładnie nam to wtedy oświetli. Można zamontować pasek LEDowy również w cokoliku kuchni, ale uwaga, jest to wtedy bardzo dobry test czystości podłogi. No niestety widać każdy kurz. Tak więc zastanówmy się nad tym. Ładnie wygląda, jak jest podłoga czysta. Warto też zastanowić się nad oświetleniem. Jeżeli mamy ten barek śniadaniowy, żeby nad tym barkiem śniadaniowym zamontować lampy.
Dzięki temu zrobimy to, że mamy tam jasno, ale też i ładnie dekoracyjnie. No, lampy, tak jak wspomniałem, mogą na dzień dzisiejszy być świetnie, ładne, designerskie i one same w sobie mogą przykuć uwagę. Tak więc w kuchni, jeżeli kuchnia jest duża, montujemy światło główne. Jeżeli jest mniejsza, nie ma takiej potrzeby, a możemy zamontować światła punktowe, które oświetlą nam bardzo dobrze ten blat i to światło będzie automatycznie robiło nam za światło główne. Warto zamontować oświetlenie dekoracyjne i przewidzieć to i przemyśleć, jakie mamy szafki, żebyśmy mogli otworzyć te nasze fronty i gdzieś nie uderzać o nasze lampy. A teraz jak zaplanować oświetlenie w łazience? Jest to zazwyczaj małe pomieszczenie, często ciemne, bez okna, no i bardzo ważne, tak? Najważniejsze to jest tam światło robocze, czyli oświetlenie lustra. W łazience planujemy oświetlenie w ten sposób przy lustrze, aby kobiety malując się, mężczyźni goląc się, widzieli całą swoją twarz. Najlepiej, jeżeli jest to światło z lewej i z prawej strony lustra na wysokości twarzy. Wtedy nie będziemy sobie zrzucali cienia na twarz. Może też być kinkiet, jeżeli nie mam takiej możliwości, jeden dłuższy nad lustrem. Dodatkowo w łazience potrzebujemy światło główne, czyli takie, które nam oświetli całe pomieszczenie. Zazwyczaj są to halogeny, ale to zależy od stylu łazienki, od wielkości łazienki. Jeżeli mamy duży salon kąpielowy, często dajemy żyrandole tam. Czemu nie? Co jeszcze? W łazience, czy to mniejszej, czy większej, należy pomyśleć też o świetle dekoracyjnym. Szczególnie jeżeli mamy wannę, lubimy się w niej wyłożyć, wziąć książkę do ręki, kieliszek wina, poleżeć w tej wannie, to dlaczego nie zrobić gdzieś we wnęce, pod meblami, czy nawet pod wanną takiego paska lodowego? Na pewno przy takim oświetleniu fajnie się zrelaksujemy, a o to chodzi. Jeżeli chodzi o oświetlenie sypialni. Jak zaprojektować takie oświetlenie w sypialni? Niestety często jest to bagatelizowane i ludzie myślą, przecież dam światło główne, ta sypialnia ma 12 metrów, 15 metrów kwadratowych, to mi wystarczy. No oczywiście jakąś lampkę nocną postawię i jest ok. No tak, teoretycznie wystarczy, ale w praktyce jest to sypialnia. Powinniśmy mieć nastrojowo. Warto pomyśleć oprócz aranżacji takiej, żeby była ciekawa i przytulna ta sypialnia, aby też to podkreślić oświetleniem, aby gdzieś ukryć dane oświetlenie, które będzie tylko puszczało taki delikatny snop światła, żebyśmy mieli po prostu przyjemnie w tej sypialni. Światło główne jak najbardziej. Może być to jedna lampa kierunkowa, mogą być to dwie lampy. Lampki nocne, oczywiste to jest. Te lampki nocne, ważne jest, abyśmy zaprojektowali w ten sposób, żeby nie świeciły nam, jeżeli mamy wiszące na przykład, żeby nie świeciły nam w oczy. I druga rzecz, żeby, jeżeli my czytamy sobie książkę w łóżku, żeby ta lampa nie oślepiała drugiej osoby, która może chce spać już, tak? Tak więc też robimy dwa rodzaje oświetlenia, czyli światło takie główne i światło dekoracyjne. Teraz chciałbym powiedzieć również o bardzo ważnej i istotnej kwestii. Wiemy, jakie mamy rodzaje oświetlenia, że światło jest punktowe, rozproszone, ale też musimy zdawać sobie sprawę o tym, że jest coś takiego jak barwa światła. Barwa światła jest wskazywana w kelwinach. Chodzi tutaj o to, czy to światło, ta żarówka daje nam kolor ciepły, naturalny czy zimny. I tak, jeżeli chcemy w pomieszczeniu wydobyć przyjemny, taki miękki nastrój, montujemy oświetlenie ciepłe. Światło naturalne, jak sama nazwa wskazuje, jest bardziej takie
pomiędzy tym zimnym a tym ciepłym oświetleniem, a te światło zimne, które zazwyczaj w zakładach pracy jest dawane, ale nie tylko, w domach również, jest to takie światło zewnętrzne. Powiem inaczej, wyobraźcie sobie świecę, płomień świecy. Jest to światło ciepłe. Teraz wyobraźcie sobie oświetlenie w sklepach odzieżowych lub na zewnątrz. Jest to światło zimne. Gdzie zastosować jakie oświetlenie? W zależności, jakie dane pomieszczenie spełnia funkcja, to jest jedno, i jakie te oświetlenie chcemy, aby spełniało funkcję. Znam teorię, wiem i wielu projektantów, architektów się do tego stosuje, że nie powinno się mieszać danego oświetlenia, światła naturalnego z ciepłym, zimnego z naturalnym i tak dalej. Ja akurat uważam to inaczej. Uważam to, że niekoniecznie tak, że nie powinniśmy mieszać. Dlaczego? Jeżeli mam przykładowo biuro swoje w domu, w mieszkaniu, jakiś gabinet, to ja tam chcę, aby przy biurku stało, przynajmniej było oświetlenie naturalne, jak nie zimne. I wtedy, gdy pracuję, oczy mi się tak nie męczą. Ja mam właśnie takie światło naturalne i nie muszę skupiać tego wzroku tak bardzo. Ale w tym samym gabinecie mogę chcieć po południu sobie usiąść i zrelaksować się. Wtedy przyda mi się takie oświetlenie ciepłe. Nie muszę włączać przecież jednego i drugiego oświetlenia naraz, bo to faktycznie nie wygląda ładnie, jeżeli mamy światło ciepłe i zimne pomieszane i włączone naraz. To nie wygląda fajnie. Ale jeżeli przewidzimy, jaka ta lampa, jaką funkcję ma spełniać i zamontujemy do tego odpowiednią żarówkę o odpowiedniej barwie, to wtedy będziemy mieli praktycznie po prostu w domu. Jeżeli chodzi o te kelwiny, jak to sprawdzić? Na każdej żarówce, na każdym opakowaniu jest napisane w kelwinach właśnie, jaka to jest barwa światła. Jeżeli mamy temperaturę 3000 kelwinów, to zazwyczaj jest to od 1000 do 3000 kelwinów, jest to światło ciepłe. Jeżeli mamy 3000 do 5300 kelwinów, jest to światło naturalne. Powyżej, nawet do 10 000, zazwyczaj 6000 jest na żarówkach, jest to światło zimne. Wtedy idziecie do danego sklepu, wiecie już, gdzie chcecie zamontować lampę, dzięki temu, że tutaj wysłuchaliście, wiecie, jaki to będzie snop światła puszczony, wiecie, jaką ma funkcję spełniać, dobieracie odpowiednią żarówkę. Patrzycie na dane opakowanie, ok, tutaj będę miał to przy biurku, potrzebuję oświetlenie przynajmniej naturalne, bliżej tych 5300 kelwinów. Tak to wszystko powinno wyglądać, czyli powinniśmy wiedzieć, gdzie dana lampa będzie umieszczona, jaką będzie spełniała swoją rolę, jaki snop światła będzie puszczony przez daną oprawę lampy i dobieramy wtedy też odpowiednią barwę światła. Na dzień dzisiejszy mamy naprawdę ogromne możliwości, jeżeli chodzi o oświetlenia. Lampy są piękne, designerskie, same w sobie mogą być dziełem sztuki. Oprócz tego mamy żarówki, paski LEDowe RGB, że możemy ustalić, jaki kolor chcemy. To już nie chodzi o barwę ciepłą czy zimną, ale ustalić, czy to ma być kolor zielony, żółty, czerwony, jaki chcemy. Naprawdę tym światłem należy pobawić się. Jeżeli będziecie projektowali sami oświetlenie w swoim domu, w swoim mieszkaniu, zacznijcie od tego, że na kartce rozrysowujecie, gdzie jakie urządzenie będzie stało. Gdzie ma być stół, gdzie sofa, gdzie stolik kawowy, gdzie fotel, gdzie łóżko. Dzięki temu, jak rozplanujecie sobie to na kartce, będziecie wiedzieli, gdzie jaką lampę umieścić. Będziecie wiedzieli, jakie odległości między danym sprzętem będą. Czy nie będzie potrzeby jakiegoś dodatkowego oświetlenia dania, tak? Wierzę, że dzięki takiemu prostemu rysunkowi
Dzięki poradom, które wyczytacie, usłyszycie u mnie czy gdziekolwiek indziej, jesteście w stanie sami bardzo dobrze, bardzo dokładnie zaprojektować oświetlenie. Dziękuję Wam za wysłuchanie, za obejrzenie tego odcinka. Będę niezmiernie wdzięczny za kliknięcie subskrybuj, za danie łapki w górę, za napisanie komentarza. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, prośby, zachęcam. Dziękuję i cześć.